Witajcie moi drodzy, ja jestem Kamil, oglądacie Fotomotoblog, a tutaj przed Wami CF Moto. Oczywiście chodziło o QJ SRT 450 RX. Ale moje przejęzyczenie było celowe, ponieważ ten motocykl bardzo mocno przypomina charakterem, bardzo mocno przypomina budową właśnie zeszłoroczny hit sprzedażowy. Nagle okazało się po wielu latach, jak pokazywałem małe adventury, że pytania typu po co to komu, na co potrzebne, zmieniają się. Cholera, dlaczego nie robią tego więcej? No i proszę ja Was bardzo. CF Motka strzeliła w dziesiątkę ze swoją MT450, natomiast cena tego motocykla jest stosunkowo wysoka. Ok, w tym roku podejrzewam, że nie bez powodu właśnie na konkurencję zrobili Black Edition, która jest w sumie w cenie tego QJ-a, o którego stoję. Niemniej jednak ten ma dużo więcej wyposażenia w tych samych pieniądzach. Jest mocniejszy, chociaż ma mniej momentu, co nieczęsto ludzie biorą pod uwagę. Błędnie. Chociaż zależy od tego, do czego chcesz używać ten motocykl. W sensie bardziej szosa i od czasu do czasu shooterki, czy może jednak bardziej hardkorowa maszyna do jazdy w terenie. To Wam dzisiaj mniej więcej postaram się przedstawić i cóż, odliczajcie, ile razy padnie słowo CF Moto w tym materiale, bo zakładam, że nawiązań będzie cała masa. Bardzo szosowo i twardo został ustawiony ten sprzęt. Bardzo taki sztywny. Odbicie jest bardzo ambitne. Na pewno mocno skręcona kompresja. I powiem Wam, że szkoda, bo troszkę mam wrażenie, że dzięki temu odbiór tego motocykla tutaj w terenie jest gorszy. Taki Junak RX600 na przykład, mimo że cięższy, mimo że mniej terenowo zorientowany mimo wszystko, to na takim fajnym, miękkim i sprężystym zawieszeniu to tutaj bardzo ładnie przechodził. Będzie go ciężko wyjąć w razie czego, ale może uda się. Bez problemu. Zawies jest ustawiony, tak jak już wspomniałem, dość twardo, co zabiera trochę frajdy z jazdy, ale podobnie jest, jeśli chodzi o napęd, o silnik, bo w porównaniu do CF Motki ta sama pojemność, podobna moc i podobny moment, ale CF-ka była zdecydowanie niżej obrotowym silnikiem, znaczy chyba z tego co pamiętam się niżej kręciła, a zobacz, na pewno moc miała niżej umieszczoną i wyższy moment obrotowy i tamtym momentem faktycznie w terenie dało się jechać. Tu to zawieszenie i jego ustawienie wstępne sugeruje mi bardzo mocno predyspozycje asfaltowe. Sprzęgło klei, więc to chyba nie wina tego akurat elementu, ale coś tu jest jakby z przyspieszaniem nie tak. Wpadłem na pomysł ustawić sobie zawieszenie. Skoro jest takie twarde, to na pewno będą tutaj klucze pod siedzeniem i powiedzmy, że są, ale niestety tylko torksy, nie ma żadnego śrubokręta, nie ma też żadnego zestawu do czegokolwiek przykręcenia, ale jak już jesteśmy tutaj, to mogę Wam powiedzieć tak, troszkę tu syfu naleciało, no ale widać, że są puste przestrzenie, ta rama nie jest w 100% dobrze obudowana, więc nie ma co się dziwić, że tu będzie brudno. Natomiast są jakieś miejsca na dodatkowe uchwyty, żeby tutaj zrobić sobie mały schowek. Jest dużo miejsca na to. Właściwie są 4 takie uchwyty, w tym tutaj jeden na przewody, żeby ładniej to wyglądało. Grzana kanapa jest podłączona, więc na pewno idzie tutaj coś fajnego, jakąś narzędziówkę zmieścić.
Co jest dość istotne w motocyklu terenowo nastawionym, łatwy dostęp na przykład do filtra powietrza. I tutaj dwie śruby i wychodzi nam filterek powietrza, także jest spoko. Akumulator łatwo dostępny, bezpieczniki, wszystko na wierzchu. Tutaj ewidentnie mamy kostkę pod T-Boxa, pod OBD i jeszcze jakiś dodatkowy element. Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałem CF Moto MTX 1000 i tam kluczyk był tak ukształtowany, żeby faktycznie można było ustawić zawieszenie i pasowało idealnie do tych tutaj śrubek regulacyjnych. No tutaj ten klucz od stacyjki nie pasuje. Zresztą typowy jak dla grupy QJ, Benelli i tym podobnych, składany scyzoryk. Natomiast od kufra jak najbardziej pasuje i jestem w stanie przynajmniej troszkę poprawić kompresję. Jest wkręcona na maksa, a rebound, odbicie jest wykręcone i dlatego ten zawias tak dennie chodzi. No ale spoko, już to zmieniamy. No i to jest całkiem fajny wynik. 167 km na godzinę prędkości maksymalnej według licznika. Na pewno przekłamanie jest, bo czułem, że jadę wolniej niż on mi pokazuje. Niemniej dalej jest to całkiem niezły wynik i lepszy niż potrafi wyrzucić CF Moto. I tutaj no, zasługa większej mocy. Jak jechałem po ten motocykl, byłem wręcz pewny, że to nie będzie dobra maszyna. To będzie kolejny QJ, który ceną i wyposażeniem będzie rzucał na kolana, ale reszta będzie taka dyskusyjnie dobra, tak bym to określił. To znaczy, co mam konkretnie na myśli? SVT 650. Fajna maszyna, ale ona była fajna głównie dlatego, że była tania. Była takim niskim progiem wejścia w świat widlastych adventure'ów. Natomiast do takiego bezpośredniego jego konkurenta, czyli do Wistroma 650, no tam czuć było, że ten silnik trochę zostaje. Te zawieszenie, niby tam markowe, hamulce też markowe, ale trochę droższa konkurencja była zdecydowanie lepsza. Niemniej jednak jako pakiet całościowy dla mniej wymagających było spoko. I tak też sądziłem, że będzie tutaj, że CF Moto 450 MT będzie fajnym, dopracowanym chińskim motocyklem pokroju takich marek już naprawdę premium chińskich, a to będzie takim budżetowym sprzętem z Chin, który, no mówię, pakietem powoduje, że tak chcę go, bo ma tyle fajnych bajerów, ale już reszta będzie taka, zawieszenie byleby było, rama byleby była, geometria byleby była. No i nie jest tak. Ok, CFK jest lepiej przemyślana moim zdaniem, jeśli chodzi o konkretne zastosowanie. To miał być mały, lekki adventure, który miał być taką małą konkurencją dla Tenery. Nie bezpośrednią oczywiście, bo to są inne gamy pojazdów, jakby nie było. Całkiem niezły zawias, prześwit ok, fajna moc, bardzo fajnie oddająca, ale w CFC najbardziej brakowało mi mocy, a raczej prędkości, nie mocy, prędkości maksymalnej, której nie brakuje mi tu. Z drugiej jednak strony w CFC właśnie ten moment obrotowy, który był wyższy i był dostępny nisko, powodował, że jeżdżąc w takim terenie zdecydowanie więcej mi dawał frajdy, bo był taki bardziej mięsisty, taki bardziej żwawy, chętny do zabawy. No ale dobra, w terenie bawić się, w koło domu jest spoko, ale jechać gdzieś dalej, to ma lepsze prędkości przelotowe. Jest przyjemniejszy przy wyższych prędkościach. I na początku myślałem, że to jest kwestia wyświetlacza, który mniej lub bardziej celowo zawyża prędkość dość znacznie. Ale nie, on ma takie przekomanie, tak na, wiecie, dupohamownią, jak to zwykle bywa. On ma te przekomanie takie, jak być powinno, czyli mniej więcej około 10 km na godzinę, jak przekroczycie 100. Bo do 100 jest bardzo, tam nie wiem, kilka kilometrów dosłownie, nie? To naprawdę fajnie jedzie po asfalcie. 120 km na godzinę na CFC to już jest prawie, wiecie, koniec obrotów. I tam można zmienić zębatkę, oczywiście, co ludzie robią, ale zabiera im to dużo mocy z dołu. Do tego się robi mapę, ale to są kolejne koszta. Podnosimy znowu cenę motocykla i mamy go nieseryjnego już, nie? A tutaj na seryjnych nastawach to działa i jest takim bardzo uniwersalnym sprzętem. Zdecydowanie bliżej mu do Chimka, na przykład 450.
Natomiast jeszcze wracając do zestrojenia tego silnika, to coś tu jest faktycznie nie tak i do tego zdecydowanie mogę się przyczepić i nie wiem, z czego to wynika. Czy z tych przygód, które ten motocykl już miał, czy z zestrojenia właśnie tej mapy, bo dajecie mu wpalnik, wasz mózg czuje te miękkie zawieszenie, które podnosi wręcz motocykl, słyszycie głośny wydech, który bardzo przyjemnie mruczy. Jest taki efekt wow, że on chce iść, później jest tak trochę miałko, 6-7 tysięcy, tak jakby wam się zaczynało uślizgiwać sprzęgło i nagle strzał kolejny, jakby wam się, nie wiem, fazy rozrządu się przestawiły, nie? Nie wiem, z czego to wynika, to jest dziwne, to jest niepoprawne, mam wrażenie, ale to jest tylko przy przyspieszeniu i przy właśnie wyższych prędkościach obrotowych. Natomiast jeżdżąc w terenie na odpowiednim biegu, gdzie utrzymujecie pewne wysokie obroty, nie zauważyłem tej przypadłości. Dziwne. A może wy, którzy już posiadacie ten sprzęt, powiecie mi coś więcej na ten temat. Czy macie podobny efekt, czy to tylko ta sztuka? O tak. No pany. Zawieszenie delikatnie sobie podkręciłem i jest zdecydowanie lepiej i fajniej i tak bardziej się już ta maszyna słucha. Teraz troszkę zakapciowaty jest ten przód, ale zostawię, tak się przyzwyczaję i będę już jeździł i tak jest lepiej, bo mam jakikolwiek feedback od tego motocykla. Regulacja z tyłu na kółeczkach, można palcami normalnie sobie przekręcić i dostroić. Z przodu jakikolwiek płaski śrubokręcik, tudzież właśnie klucz i jesteście w stanie poprawić to, jak zawias działa. I pracuje. I skacze, i wybiera, i opona daje radę. I nie jest on za ciężki, a przynajmniej nie wydaje się być ciężki. Więc po prostu no pozwala na wiele. Strasznie wężykuje na piachu. Wydaje mi się, że to właśnie od opon, które szukają tej trakcji. Ale jest dość pewny i łatwy do opanowania najzwyczajniej w świecie. I to mi się podoba. Kurdeż no. Jakby to opisać? Kładzie się mocno w zakręt, tudzież składa się, wiecie, do wyłożenia już a ten przód gdzieś tam tą trakcję trzyma. Guma klei, wybiera ten piach, dodajecie gazu i wychodzicie bokiem z opresji. Trochę taki feeling mam jak w Kobe. W sensie, że motocykl jest twardy, zawias jest twardy, ale wiecie, im szybciej jedziecie, tym lepiej on sobie radzi. I tutaj tak to trochę widzę. Fakt faktem, w przypadku CF Moto ewidentnie na niższych biegach jechałem. Teraz piłuję go na trójce i dla mojego ucha jest to wysoka prędkość obrotowa, ale dla tego motocykla, właśnie żeby mieć moc, żeby go jeszcze poderwać, tak jak tam na tamtej chopce, albo tu, no to muszę go trzymać wysoko, więc nie przepnę na czwórkę, tylko na tych wysokich obrotach muszę go piłować, żeby czuć, że mam możliwość jakby no wybrnięcia z opresji ewentualnej, tudzież zrobienia czegoś. W CF Moto wydaje mi się, o ile pamiętam, to zdecydowanie na niższych obrotach jeździłem i kurczę, zawsze jakby byłem na dobrym biegu, a ten silnik, mam wrażenie, jest ustawiony tak właśnie, że ta niższy moment obrotowy,
plus moc stosunkowo wysoko ustawiona, powoduje, że on tak ładnie, płynnie w miarę oddaje tą moc. I poniekąd właśnie przy takich delikatnych poślizgach czy coś, to powiem wam, że to nawet ma sens i właśnie ta łatwość w wyjeżdżaniu tyłu też jest okupiona tym, że motocykl ten po prostu tak stosunkowo gładko oddaje moc. Spójrzcie na te pięknie zamontowane kierunkowskazy, oczywiście mojego wykonania. Ja wam powiem tak, no, gdyby Kaziu Wielki miał do dyspozycji trytytki, to Polskę zostawiłby nie murowaną, a otrytytkowaną. Genialny wynalazek, ale fajnie jest to, że faktycznie przewody zostały tak zaplecione, jest taki zapas, że da się tutaj to przenieść i bardzo bym zachęcał do Was, żeby to przenieść. Handbary, które tutaj były i które zostały złamane podczas majówkowego wyjazdu, nie przeze mnie, na szczęście, chociaż ja skrzywdziłem BKX-a i właśnie w BKX-ie 125, która ma wyglądać na takie szwendurko, no to tam to rozumiem. Efekt wow, to ma ładnie wyglądać, wiecie, stylistycznie poprawny motocykl, no z tą wyskąpionką rzadko ktoś będzie zjeżdżał w teren, mimo wszystko. Natomiast w takim motocyklu to jest bardziej niż pewne, wydaje mi się. I stosowanie takich handbarów jest po prostu głupotą, więc nie wiem, co QJ miał na myśli, ale to jest pierwsza rzecz, którą bym wywalił, bo te handbary, no niestety, przy przewrotce na cokolwiek, nawet na piasek, są za miękkie. To jest delikatne aluminium. Tu plastikowe takie listki, tylko żeby Wam nie waliło po łapach, jak jedziecie po krzeczorach, tak jak dzisiaj już kilka razy dostałem. I dziurka tu albo tu, żeby dać normalne kierunkowskazy. Kierunkowskazy chciałem powiedzieć takie jak z tyłu, ale z tyłu kierunkowskazy są takie jak w Himalajaniuszu. Czyli macie tutaj pozycyjne, stop i kierunki wbudowane. Nie ma lampy tutaj w plastikach, mimo że jest na to miejsce przeznaczone. Ale patent stylistyczny nawet mi się podoba, powiem Wam. Chociaż stracicie kierunek, to stracicie też i stop, i pozycję z jednej strony. Ten wysiadacz jest maleńki i też jest tak zamontowany, nie wiem, czy niedokręcony, czy co, czy no tutaj niby jest na gumach i to czuć, że on na gumach chodzi, ale tam czuję też jakiś luz taki roboczy na tulejach, albo nie ma tulei po prostu i dlatego on tak w gumach chodzi, nie wiem. Natomiast faktycznie ja bym go przesunął troszkę na bok, a z drugiej strony dał uchwyt na telefon, jakiegoś SP Connecta albo coś w tym stylu, wiecie, i wtedy macie nawigację i ekran, wszystko w pionie, zasłonięte tą owiewką. Ten element jest identyczny niemal jak w CF Moto, ale działa jakoś tak topornie i nie podoba mi się to do końca. Przełączniki fajne, przyjemne, podobają mi się. Tutaj puste miejsca, takie same na przykład w Wodzach występowały w 525 DSX-ie na przykład. To samo tutaj. Ten manipulator, który tutaj mamy do obsługi komputera, jest stosunkowo prosty, komputer jest prosty. Tutaj możemy zmienić tylko light, dark i auto. Natomiast jeśli zmienicie tryb jazdy, na przykład na normala, to zobaczcie, że ciekawa rzecz, z wyłączonym zapłonem nie zmienia Wam skórki, ale w normalu wygląda to tak, a w sporcie już widzieliście. Plus jest taki, że to w miarę łatwo i przyjemnie chodzi. Mały ten wyświetlacz jest, te cyferki, wszystko jest dość drobne i no kurczę, no ta ramka bezsensowna jest. I tutaj CF Motka wygrywa, bo ekran, który tam został zastosowany, jest dużo lepszej jakości moim zdaniem. I ładnie jest zaprojektowany, tak przyjemnie dla oka. Natomiast tutaj jest bardzo tak estetycznie, bym powiedział, jest wszystko to, co jest nam potrzebne. Nie ma tutaj żadnych, wiecie, takich podmenu, które by nam pokazywały, nie wiem, ustawienia, informacje i tym podobne. Wszystko jest na jednym głównym ekranie, ale to wszystko nawet działa i daje radę. Przytrzymując przycisk akceptacji możecie sobie przejść do Carbitride'a i korzystałem, działa. Dwa porty USB i USB-C, ciekawe umiejscowienie tego, ale w bardzo dobrym miejscu, bo jest schowany przed deszczem. Teraz zobaczcie, pewna niekonsekwencja. TCS, on jest teraz włączony. W sensie kontrola trakcji działa, a mamy kontrolkę zaświeconą. Normalny motocykl, ja zawsze zwracam na to uwagę, bo to w sumie tylko chyba QJ w ten sposób podchodzi do tematu. W normalnym motocyklu nie macie tutaj nic wyświetlone. Jak się zapala kontrolka, to coś znaczy, że jest nie tak. Kontrola trakcji w momencie, jak łapie uścisk, to powinna migać, a ta świeci się cały czas. I teraz spójrzcie, klikam sobie tutaj, Drive Mode mam Sport, przechodzimy do TCS-u, jest Open, teraz jest Close. I co to nam daje? Że kontrolka znika i w tym momencie
No właśnie, nie ma kontroli trakcji, bo inaczej bym nie mógł zrobić czegoś takiego. Po wyłączeniu zapłonu oczywiście ona z powrotem wróci, także luz niestety nie ma pamięci do ustawień. Kolejna rzecz, którą zauważyłem w jednym z filmów, Maciek, gdzie troszkę źle powiedziałeś, ABS. Klikamy, od razu nam podpowiada road, a my nie chcemy road, my chcemy off-road, więc przechodzimy na off-road. I teraz, jak klikniemy potwierdzenie, nic się nie stanie. Musimy przytrzymać przycisk i teraz, po chwili, zaraz, nie ten przycisk chyba przycisnąłem, tak, ten górny, cyk, o, i teraz kontrolki ABS-u się świecą. To znaczy, że ABS-u brak, a zobaczcie, kontrola trakcji wyłączona. No jest to takie niekonsekwentne, ale to, wiecie, też nie jest jakimś tam dużym problemem, nie? Teraz jadę sobie w trybie nie dość, że off-road, co oczywiście koresponduje z ABS-em i kontrolą trakcji, to, znaczy w zasadzie tylko z ABS-em, to jeszcze w sport. Także lepiej niż sam off-road. Sportowy off-road mam w tym momencie. Hamulce Brembo z przodu, 4-tłoczkowy zacisk, pojedyncza tarcza 320 mm, tak na oko patrząc. I póki co nie mogę się do tego jakoś specjalnie przyczepić. Hamuje to całkiem poprawnie. Słyszałem coś o tym, że jest tu jakaś rolka. Tak, ta rolka jest już zdjęta, albo nie wiem, już może nie przychodzą z tymi rolkami, bo ona powodowała jakieś dziwne napięcie tego łańcucha. Układ wydechowy. Kolejna rzecz, która bardzo mocno przypomina mi CF Moto, ale z pierwszego roku produkcji, gdzie były dwa wyloty. I ten wydech bardzo ładnie brzmi, bardzo taki ma fajne popyrkiwanie właśnie, jak ten silnik z CF-ki z wykorbieniem 270 stopni. Jakie wykorbienie mamy w tym piecyku, tego nie mam zielonego pojęcia na chwilę obecną. Postaram się to sprawdzić w trakcie montażu. Tutaj nie ma śrubki. Zupełnie z karterów podobny do czegoś innego i z czego konkretnie, to Wam tego nie powiem. Nie podoba mi się ten element odlewany w karterze, ponieważ na przykład w będzie, regulując linkę, nie przykładając żadnej siły, byłem w stanie to urwać, odkręcając tą linkę. Tutaj jest to troszkę bardziej tak potężnie zrobione, więc może nie będzie problemem, ale ewidentnie nawet są miejsca montażowe pod taką blaszkę, wiecie, do tego cięgna, więc da się to przerobić. Wygląda podobnie do CF-ki na pierwszy rzut oka. W tym konkretnym przypadku nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Mają inny charakter zupełnie oddawania mocy i tutaj się skłaniam bardziej w kierunku właśnie MT450 niż do tego, ale z drugiej strony, jeśli mówimy o wszędołazie, to QJ wygrywa. No i solidna, fajna osłona, zamontowana oczywiście do ramy kołyskowej. Tutaj jeszcze na boki mamy plastikowe, co prawda, osłonki, ale do pompy wody, tak żeby też coś, byle jakiś kamień, tudzież korzeń, tudzież jakiś krzak nie wyszedł tam tutaj i nie uszkodził przewodów wodnych, tylko jakoś tam się przyślizgnął. Także to na propsie. 21 cm jeśli chodzi o prześwit, także nie jest źle. Plus zawieszenie, które chyba QJ nie podaje oficjalnie do tego motocykla skoków, około 19-20 cm przynajmniej z przodu i no póki co nie dobił mi, a dość mocno, jak widzieliście, podczas jazdy go traktowałem. Lusterka to taki patent, który ewidentnie podpatrzony jest właśnie z CF Moto. Są one składane. W standardzie dostajecie coś takiego, chociaż to składanie działa w taki dość toporny sposób, no ale jest to wykonalne. Te, które mam u siebie na wołdze, czyli Dope Mirrors, są o tyle fajne, że są na tych kuleczkach, wiecie, ram mount, więc łatwiej jest je ustawić i nie trzeba je składać, bo one są właśnie tak zrobione, że jak dostaniecie, to ono ma się samo złożyć. Bardzo dobra rzecz, co mnie bardzo cieszy. Podnóżki można w łatwy sposób odkręcić. W talarze mamy raz, dwa, trzy śruby z jednej strony, trzy śruby z drugiej strony i schodzi nam cały stelaż bez dodatkowych jakby komplikacji. Na raz można go zdjąć. Do tego mamy oczywiście subframe, który też jest wymienny, więc w razie jakiejś gorszej przewrotki spokojnie ogarniecie naprawę. Na koniec zostało nam jeszcze przymierzyć się i pokazać, jak duży człowiek wygląda na tym sprzęcie, bo co musicie wiedzieć, on sprawia wrażenie dużego i on jest dość dużym motocyklem. Zresztą zobaczcie sobie u boku z Notesa 703, który jest mastodontem, jeśli można powiedzieć, jak na swoją pojemność, i ten wcale nie odbiega od tego. Tutaj ten szeroki zbiornik, dużo miejsca na nogi, chociaż jak widzicie na załącznym obrazku, dobrze, że mam ochraniacze, ale troszkę posiepane już spodnie, bo dotykam do
gmola, do mocowania górnego gmola i faktycznie to mi mocno przeszkadzało, jak jechałem przez chwilę, co prawda, ale w terenie na siedząco. Na stojący mam nadzieję, że nie wyszedłem z kadru. Fajne podnóżki, co prawda z gumami aktualnie, ale można je łatwo zdjąć. Duży, fajny stopień do hamulca, wkładana dźwignia zmiany biegów, dobrze się trafia, jest dużo miejsca na nogi, napięty, nic nie przeszkadza, wydech i tak dalej. Ergonomicznie rzecz ujmując, jest spoko, zdecydowanie do zaakceptowania. Co Wam mogę jeszcze na koniec powiedzieć? Spodziewałem się, że będzie jednak troszkę gorszy ten motocykl, że będzie tutaj więcej potrzebował dopieszczenia przez końcowego użytkownika. Zawias dalej nie jestem jakoś tam specjalnie jego fanem, ale reagował na regulacje, dało się poprawić, dało się wyciągnąć z niego trochę więcej, więc zakładam, że jakbym jeszcze napięcie wstępne poprawił, to już byłoby TOS. Niezłe hamulce, dziwna mapa, dziwnie to pracuje. Dajcie znać proszę ci, którzy mają i oglądają ten film, czy Wy macie podobne spostrzeżenia dotyczące tego, jak ten motocykl jeździ. A tak, no to kurczę, naprawdę nie mogę się przyczepić. Jest nieźle wykonany, chociaż no, są tu jakieś niedociągnięcia, podejrzewam, że bardziej produkcyjne, tudzież zerówka była wykonana na szybko, no bo motocykl był rozrywany, tak jak Wam mówiłem odnośnie tych elementów. Nikt nie zdążył tego założyć z powrotem, bo części już do tego są, co najfajniejsze, bo sprawdzaliśmy magazyny. W momencie, jak go odbierałem, to na magazynie był już komplet gratów. Pójść, przymierzyć się, przejechać, najlepiej właśnie się przejechać, bo tutaj jest największa różnica w stosunku do CF Motki. CF Moto jest cały czas fajnym szwenduro, nastawionym bardzo mocno terenowo. Ten trochę mniej terenowo, bardziej asfaltowo, ale dalej jest cholernie uniwersalny. Myślę, że taka fajna trójca nam się tutaj tworzy. Motocykli, które są 1 do 1 do wyboru, które są w tym samym przedziale troszkę cenowym, zdecydowanie pojemnościowym i mocowym, czyli właśnie Himalayan, CF Moto MT450 i QJ SRT 450 RX. Z tymi nazwami mogliby to poskracać. Jak nie mogło być RX 450, byłoby dużo łatwiej. No ale no przyjemny do jazdy motocykl i naprawdę na dużo pozwala, bardzo dużo pozwala. Z każdym kilometrem chciałem robić coraz więcej głupszych rzeczy, chociaż to prowadzenie, tak jak mówię, no CF Motka chyba bardziej mnie urzekła z spektak terenowych, ale ten dużo nie odstaje. I z dobrej cenie, z dobrym wyposażeniem, takim właśnie proturystycznym, to jest spoko. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał i klasycznie poproszę o pozostawienie po sobie jakiegoś znaku, komentarza, podbicia, bo to najfajniej pomaga wylansować film na YouTubie. Tyle. Dzięki. Do następnego. Cześć. Dodam jeszcze, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jeszcze raz się spotkamy z QJ-em na porównaniu 9 adventure'ów. Zgadnijcie z kim. Do zobaczenia.